Kolejna śmierć wem jak miłość dotknie rodzinę Mostowiaków. W 1404 odcinku M jak miłość ksiądz Maciej Damięcki z Grabiny, który dla Barbary Teresa Lipowska i jej bliskich jest niemal członkiem rodziny, nagle źle się poczuje. Silny ból w klatce dopadnie kapłana na wieść, że nowy organista w kościele, Robert Jacques Krzysztof Tyniec, to oszust i złodziej, który wykorzystał i okradł Kisielową Małgorzata Różniatowska. Czy ksiądz umrze, a kochanek Kisielowej będzie miał na sumieniu śmierć duchownego? Ksiądz z Grabiny, bohater niezwykle ważny wem jak miłość. Bo od lat jest świadkiem wszystkich ważnych wydarzeń u Mostowiaków, będzie bliski śmierci? Serce proboszcza nie wytrzyma, gdy w 1404 odcinku M jak miłość wyjdą na jaw grzechy z przeszłości Roberta Jacques'a. Ukochany Kisielowej znajdzie posadę w miejscowym kościele jako organista i kierownik chóru. Oszust i złodziej pochwali się tym Zofii już w 1401 odcinku M jak miłość. Przed ślubem Marysi Małgorzata Pieńkowska i Artura Robert Moskwa. Oczywiście ksiądz nie będzie miał pojęcia, że wpuszcza do świątyni kryminalistę. A Kisielowa zachowa to wszystko dla siebie. Niestety w 1404 odcinku M jak miłość sprawy zaczną się komplikować. Tymczasem na próbie kościelnego chóru wybuchnie ostra kłótnia, kiedy przyjaciółki Kisielowej zaatakują Roberta. Wyjdzie na jaw, że organista jest zwykłym przestępcą. Na wieść o tym ksiądz chwyci się za serce. To będzie dla niego prawdziwy cios, że dał się oszukać bydlakowi, który tak skrzywdził jego parafiankę. Na szczęście w 1404 odcinku M jak miłość w pobliżu będzie Kisielowa, która przeczuwając u proboszcza zawał serca, razem z Robertem zawiezie go do przychodni w Lipnicy. Tam zajmie się nim Agata Rogowska Katarzyna Kwiatkowska, siostra Artura. Po wnikliwym badaniu lekarka nie stwierdzi zawału, ale zwykłą niestrawność. Kisielowa, zamiast ucieszyć się z diagnozy, pokłóci się z Agatą. W obronie siostry w 1404 odcinku M jak miłość będzie musiał stanąć Artur, który dla pewności jeszcze raz zbada proboszcza. Scenarzyści M jak miłość popuścili wodze fantazji i zamiast długo zapowiadanej śmierci Małgosi Mostowiak zafundują widzom zgon Michała Łagody. Ale żeby nie było tak cudownie, to ciężarna Gosia straci dziecko w makabrycznym wypadku. W Los Angeles i tak przeżyje dramatyczną walkę o życie narzeczonego, że zostawi go w szpitalu i ucieknie nie wiadomo dokąd.
Widzowie o wypadku Małgosi i Michała dowiedzą się już w 1070 odcinku Jak miłość. Ale na początku nie będzie wiadomo, co tak naprawdę się stało. Po tragedii dojdzie bowiem do serii bardzo dziwnych wydarzeń. Jak podaje świat seriali w 1071 odcinku Jak miłość, pogrążony w śpiączce Michała umiera. Śmierć Michała Łagody będzie takim wstrząsem dla Małgosi. Że mimo ciężkich obrażeń i utraty dziecka szybko wypisze się ze szpitala na własne żądanie i zniknie bez śladu. Żeby było jeszcze ciekawiej, nikt nie będzie wiedział, co się stało z Małgosią. Czy jej obrażenia również okażą się śmiertelne i skona gdzieś na ulicach Los Angeles. Jako pierwsza o śmierci Michała dowie się Marysia Małgorzata Pieńkowska, którą zawiadomi prawnik Łagody. Ale prawdziwym ciosem dla Marysi będzie dopiero wiadomość o zniknięciu Małgosi. Rogowska przekaże szokujące nowiny Marcie Dominika Ostałowska i Tomkowi Andrzej Młynarczyk. I wszyscy razem postanowią nie mówić o zaginięciu Małgosi ani Barbarze Teresa Lipowska ani Lucjanowi Witold Pyrkosz. Wkrótce potem Barbara dowiaduje się od księdza Maciej Damięcki. O planowanym pogrzebie Michała Łagody na cmentarzu w Lipnicy. W finałowej scenie ostatniego 1072 odcinku Jak miłość przed wakacjami wstrząsnięta Mostowiaka dzwoni do Tomka. By poznać prawdę o Małgosi. Robert Wroński z Jak miłość ma słabość do pięknych kobiet. Jak na prawdziwego flirciarza przystało nie przepuści żadnej okazji, żeby się dobrze zabawić. A jeśli jego zdobycz jest jeszcze zajęta, to dodatkowo nakręca z Bereźnika. W 1388 odcinku Jak miłość Kisielowa, która wciąż szuka w grabinie. Sensacji i tropi niewiernych kochanków, w końcu przyłapie policjanta w lesie z Weroniką. Seniorka postanowi zawalczyć o moralność Weroniki u samego proboszcza. W 1388 odcinku Jak miłość odwiedzi księdza na plebanii, by donieść mu o igraszkach ekspedientki z Robertem. Niedawno, mówię to z ciężkim sercem, dowiedziałam się, całkiem przypadkiem, że dziewczyna, którą zatrudniłam w sklepie, młoda mężatka, ma romans. Księdza to nie bulwersuje, nie gorszy? Kapłan jeszcze nie będzie wiedział, o kogo chodzi, więc spróbuje uspokoić Kisielową. Wie pani, ja przez tyle lat siedzenia w konfesjonale, nauczyłem się inaczej patrzeć na pewne sprawy. Każdy grzeszy. A pani myśli, że takie plotkowanie, to co? Też jest grzech. Grzech. Tak, grzech.
Milczenie jest złotem i wielką cnotą. Radziłbym wstrzemięźliwość w ferowaniu wyroków. Dobrze, to ja już nic nikomu nie powiem. Będę milczała jak grób. Ale niech ksiądz chociaż wezwie tego gagatka na rozmowę. Jakiego gagatka? Tego nowego policjanta. Przyjechał tu i rozrabia jak lis w kurniku. Chyba ksiądz na to nie pozwoli. O Boże! Moja krew. Ksiądz będzie w szoku, świadomy tego, że to on sprowadzić Roberta do grabiny. Załatwił mu pracę na komendzie w Lipnicy, a teraz ukrywa go na plebanii. Późnym wieczorem postanowi delikatnie wybadać siostrzeńca. Nie osądzając go w żaden sposób, bo przecież nie będzie mógł wyjawić, skąd wie o jego romansie z Weroniką. Robert, gdybyś chciał porozmawiać na temat twoich problemów, słabości, ale tak poważnie, to jestem u siebie. Zapewni chłopaka.